Cześć! Jeżeli proponujemy klientowi zaprojektowanie sieci bezprzewodowej, to oprócz spełnienia jego indywidualnych oczekiwań, oferujemy mu także różne modele zarządzania systemem. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, wydajności oraz efektywności. Aby sieć funkcjonowała w odpowiedni sposób, potrzebny jest kontroler. Dziś skupimy się na przedstawieniu 3 jego wariantów. Wyjaśnimy specyfikę działania każdego z nich, omówimy ich główne zalety oraz odpowiemy na pytanie, dla kogo rekomendowane są poszczególne rozwiązania. Zaprezentujemy mechanizm zarządzania kontrolerami i m.in. wyjaśnimy, jak w jednym budynku można stworzyć różne dostępy do sieci, które będą dedykowane dla innych odbiorców, a ich sygnał nie będzie się wzajemnie zakłócał. Tą wiedzą podzielimy się w dzisiejszym odcinku. Witam Was w sieci ekspertów. Zaczynamy. Co kryje się pod hasłem zarządzanie siecią? To szeroki zakres rozwiązań pozwalających optymalizować i zabezpieczać funkcjonowanie systemu w danej przestrzeni. Mowa m.in. o przeprowadzeniu konfiguracji, weryfikowaniu listy osób zalogowanych, wykrywaniu urządzeń uszkodzonych czy prowadzeniu analityki danych. Kontrola pozwala także m.in. wyodrębnić w jednej lokalizacji sieć dla gości, nadać inną identyfikację na poziomie klienta, a jeszcze inne uprawnienia dla kierownika obiektu. Zarządzając siecią, możemy sprawić, aby rozpoznawała ona, jakie urządzenie łączy się z naszą domeną i pozwalała temu urządzeniu na dostęp do wydzielonego obszaru sieciowego. I tak, z sieci dedykowanej dla wewnętrznych pracowników firmy, która oferuje np. dostęp do 10 drukarek, zasobów księgowych i systemów magazynowych, na pewno nie skorzysta urządzenie, które otrzyma dostęp jedynie do obszaru sieciowego dla gości. Identyfikacja na poziomie gość może uprawniać do korzystania np. z jednej drukarki. To tylko jeden przykład zarządzania siecią przedstawiony w telegraficznym skrócie. Najważniejsze pytanie dotyczy jednak tego, jakie wyróżniamy sposoby kontroli nad systemem. Przeanalizujmy 3 różne warianty. Pierwszy rodzaj zarządzania siecią polega na kontroli poprzez access point. To dość proste rozwiązanie, które stosuje się w przypadku systemu mniej wymagającego, na relatywnie niewielkim obszarze z niedużą liczbą samych punktów dostępu. Specyfika funkcjonowania takiego kontrolera polega na stałym monitorowaniu poziomów dostępu do sieci. Access point wyposażony jest w mały procesor, a także niewielką ilość pamięci, co umożliwia zarządzanie systemem. Jednak ze względu na ograniczone możliwości, wydajność takiej sieci osiąga relatywnie niski poziom. W praktyce ten rodzaj kontroli sprawdza się w przypadku sieci z maksymalnie 20-30 punktami dostępu. Oznacza to, że rozwiązanie jest dedykowane dla małych przestrzeni, w tym głównie budynków biurowych czy pomieszczeń konferencyjnych. Taka forma zarządzania gwarantuje podstawowe bezpieczeństwo poprzez możliwość stosowania zabezpieczeń sieci oraz konfiguracji. To także cała analityka w postaci zbierania i badania danych o samych urządzeniach, jakości sygnału czy ewentualnych uszkodzeniach. Z pozycji access pointa możliwe jest zarządzanie każdym urządzeniem. To pierwszy sposób kontroli nad siecią, ale nie jedyny. Wiemy już, jak zarządzać siecią, która jest względnie niewielka i obsługuje przestrzenie z maksymalnie 30 punktami dostępu. Co jednak w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z większym i zdecydowanie bardziej rozproszonym systemem? Zakładając, że sieć obejmuje np. 5 lokalizacji i w każdej znajduje się około 30 access pointów, to w takim przypadku możemy wykorzystać kontroler dedykowany. To rozwiązanie wirtualne w postaci oprogramowania instalowanego de facto na maszynie wirtualnej. Jaka jest główna zaleta takiego modelu administrowania? Kontroler jest w stanie zarządzać większą liczbą urządzeń, oferując przy tym szerszy zakres możliwości. Chodzi m.in. o ściślejszą ochronę i analizę tego, co dostaje się do naszej sieci. Ten rodzaj zarządzania siecią pozwala więc na zbieranie i archiwizowanie dużej liczby raportów
dotyczących tego, co dzieje się w naszym systemie. Umożliwia także określanie parametrów sieci i wskazywanie, gdzie znajdują się jej słabe punkty. Kontroler dedykowany to odpowiednie rozwiązanie dla większych przestrzeni sieciowych. Istnieje jednak jeszcze jeden alternatywny sposób zarządzania systemem. Trzeci sposób sterowania siecią dotyczy zarządzania z poziomu chmury, czyli systemu cloudowego. W tym przypadku nie istnieje żaden fizyczny ani wirtualny kontroler, a wszystkie urządzenia podłączone są do internetu. System zarządzany jest w chmurze, a administrator po zalogowaniu się na swoje konto ma dokładnie takie same uprawnienia, jakie miałby logując się do fizycznego kontrolera. W Polsce ten model obsługi dopiero zyskuje popularność, lecz z pewnością jest to atrakcyjne rozwiązanie dla dużych organizacji z rozproszoną infrastrukturą. Oczywiście zarządzanie na powierzchniowo dużej lokalizacji jest także możliwe w przypadku tradycyjnego kontrolera, ale nadzorowanie z poziomu chmury ma jedną istotną przewagę. Eliminuje ryzyko braku dostępu administratora do informacji o sieci. Jak ta kwestia wygląda w praktyce? Aby to wyjaśnić, przyjrzyjmy się najpierw kontroli nad siecią według wcześniejszych dwóch sposobów. Uszkodzony kontroler zainstalowany na access poincie rodzi ryzyko, że stracimy dostęp do sterowania siecią. Jeżeli urządzenie ulegnie awarii, system nadal będzie funkcjonować, ale administrator nie będzie mógł na przykład przeprowadzić jego konfiguracji czy zweryfikować, jacy użytkownicy się do niego logują. W takiej sytuacji niezbędne będzie ponowne jego zainstalowanie i ewentualne odtworzenie danych z backupu na innym punkcie dostępu. To czasochłonne, a przy tym zaburzające logistykę pracy działanie. Podobnie sytuacja ma się w przypadku dedykowanego kontrolera na serwerze. Taka wirtualna maszyna też jest posadowiona na jakimś fizycznym urządzeniu, które w skrajnym przypadku również może ulec uszkodzeniu, przez co administrator straci dostęp do sieci. Natomiast w przypadku zarządzania siecią z poziomu clouda ten problem może zostać wyeliminowany. Partner naszego kanału, firma Extreme Networks, dysponuje na każdym kontynencie 2 punktami data center, w których realizowana jest obsługa z chmury. Całość jest ze sobą zsynchronizowana. A to oznacza, że administrator, rozpoczynając korzystanie z sieci, tak naprawdę nie wie, czy łączy się z data center w Ameryce, Europie czy w Australii. Dla niego jest to proces przezroczysty, który jednak powoduje, że w razie obciążenia czy awarii sieci jego obsługa nie zostanie zablokowana, a jedynie przeniesiona w inne miejsce. Innymi słowy, system przerzuca obsługę logowania w zależności od obciążenia. Jeżeli serwery w Europie są maksymalnie eksploatowane, to zarządzanie przekierowane zostaje do Afryki, gdzie ze względu na inny czas infrastruktura znajduje się głównie w stanie spoczynku. Kontrola nad siecią z pozycji chmury ma więc w tym przypadku dużą przewagę. Podsumujmy dzisiejsze informacje. Zarządzanie siecią powinno opierać się na przemyślanej i popartej analizą strategii. Każdy rodzaj przestrzeni, na której zaprojektowany został system, wymaga indywidualnego podejścia. Inaczej sytuacja ma się w przypadku małych lokalizacji z niewielką liczbą access pointów, a inaczej w kilku rozproszonych miejscach podpiętych pod ten sam system. W komentarzach podzielcie się z nami swoimi opiniami, a już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku Sieci Ekspertów. Kontakt do nas znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia!